Przez jakiś czas moich filmów nie było na YouTubie, ale pora wrócić do dawnych lat YouTube'a i do dawnych lat techniki. I już do Was lecę. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Druga połowa lat 40. to wyniszczona wojną Polska, w której wszystko powoli zaczęło się odradzać, w tym również lotnictwo. No i żeby lotnictwo mogło funkcjonować, trzeba było na czymś szkolić pilotów, a to, czym wtedy nasza ojczyzna dysponowała, nie było imponujące, dlatego że ostało się około 250 samolotów PO-2 i około 50 samolotów UT-2 produkcji radzieckiej. To były pamiętające wojnę wysłużone egzemplarze. Polscy konstruktorzy oczywiście mieli przedwojenne doświadczenie i mieli pomysł, czym zastąpić te samoloty, natomiast w oparciu o geopolityczne i ekonomiczne uwarunkowania zapadła za wschodnią granicą decyzja, że w Polsce nie powstaną nowe samoloty, a mają być produkowane na licencji właśnie dwupłatowe PO-2, oparte na ostatniej wersji tego samolotu, jakiej używał Związek Radziecki przed wprowadzeniem tam głównie Jaków-12. Producentem tego dwupłatowca miały być zakłady CSS i do tej fabryki na przełomie roku 1947 i 1948 trafiła radziecka dokumentacja, na podstawie której opracowano polską wersję dwupłatowca PO-2, czyli samolot CSS-13. Niestety jego budowa pogrzebała szansę na rozwój rdzennie polskich konstrukcji i to porządnych, dlatego że to były samoloty dolnopłatowe z rzędowymi silnikami. I nie trafiły pod polskie niebo m.in. takie konstrukcje jak CSS-10 projektu Franciszka Misztala i CSS-11 inżyniera Leszka Dulemby. Nie rozwijano też zuchów z łódzkich zakładów LWD, których powstało tylko 6 sztuk i jedynie samolot LWD Junak z gwiazdowym silnikiem doczekał się produkcji seryjnej. Junaków powstało około 250. Prototyp CSS-13 oblatano 18 grudnia 1948 roku. Oprócz znaków rejestracyjnych ten samolot miał na ogonie litery ZKR, co rozwinąć należy jako zjednoczenie klasy robotniczej, dlatego że w chwili, kiedy ten samolot wzbił się w powietrze, trwał w Warszawie pierwszy założycielski zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Samolot ten pokazano również w 1949 roku. Na targach w Poznaniu eksponowano też osobno jego silnik i osprzęt, mimo że nie było to niczym nowym, a wspomniane polskie prototypy tak naprawdę były samolotami na miarę nadchodzącej epoki i tutaj już byłoby się czym pochwalić na targach. 2 września 1949 roku oblatano pierwszy seryjny egzemplarz CSS-13. Produkcja seryjna trwała od 1949 do 1951 roku w Mielcu, a następnie do 1955 roku na Okęciu. Łącznie zbudowano od 547 do 560 egzemplarzy samolotu CSS-13. Wojsko eksploatowało CSS-y do 1961, zaś aerokluby do 1978 roku. Tutaj widać ekswojskowe egzemplarze, którym jeszcze spod znaków cywilnych prześwitują nie do końca zamaskowane szachownice. Samoloty latały jako łącznikowe i szkolne, patrolowały morską i lądową granicę aż do wprowadzenia Jaków-12 i śmigłowców SM-1. W aeroklubach ich rola była uniwersalna, w tym holowanie szybowców, a także ściąganie ich z miejsc przygodnych lądowań poza lotniskami. Tutaj widzimy typowy park maszynowy z tamtego czasu. Dwupłatowy CSS-13, Junak, dwusilnikowe czechosłowackie Aero i szybowiec Jaskółka. Z CSS-ów korzystali też spadochroniarze. A skok z tego samolotu wyglądał jak z RWD-8. Wymagał uprzedniego wyjścia na skrzydło. Tutaj możecie zobaczyć spadochroniarza skaczącego z CSS-a. Kąt natarcia tego samolotu to jest efekt tego, jak umieszczona była kamera. On oczywiście leciał poziomo. Kilku samolotów używał lotniczy szczep harcerski Błyskawica z Wrocławia. One były tradycyjnie dla harcerstwa oznaczone lilijką, ale także błyskawicą, przy czym namalowana ona była nietypowo skierowana w tył. Podobno to było aluzją czy żartem związanym z bardzo nikłymi osiągami tego samolotu. A oto specjalistyczne wersje. Powstał CSS-13B, czyli bombowiec, który miał 6 wyrzutników DER-7, każdy z nich na 50-kilogramową bombę, dość prymitywny celownik, a także uzbrojenie defensywne w postaci strzelającego do tyłu karabinu Szkas kaliber 7,62, do którego było 5 magazynków po 80 naboi. Na szczęście nie wybuchła kolejna wojna i misje bombowe tych samolotów to były głównie naloty na koryta rzek w celu kruszenia lodu. CSS-13P był to samolot zbudowany w czynie społecznym jako jeden egzemplarz, którego wyróżnia 3-miejscowa zamknięta kabina i pierścień Townenda wokół silnika.
CSS-13R. To była wersja rolnicza. Jej polski projekt miał problemy z mieszadłami i finalnie do produkcji wdrożono radzieckie urządzenie Aeropył z 1946 roku, montowane albo pomiędzy kabinami, albo w tylnej kabinie. Rolniczy CSS zabierał 250 kg chemikaliów i wyrzucał je, opylając 20 kg na hektar. Opylał on lasy, walczył niezłomnie z amerykańską stonką i był używany do roku 1956 przez LOT. LOT wtedy był operatorem usług agrolotniczych, natomiast później funkcję tę przejął Aeroklub PRL-u, jednak tam szybko CSS-y zostały zastąpione gawronami. Powstał też samolot S-13, czyli sanitarna wersja CSS-a, ale samolot w tej wersji jest w krakowskim muzeum i kiedyś zrobię o nim osobny odcinek. Także tyle jeśli chodzi o historię, a teraz technika. Skrzydła samolotu są dwudźwigarowe, górne trójdzielne, dolne dwudzielne. Rozpiętość wynosi 11 metrów i 40 cm. Krawędź natarcia ma lekki skos, a także inne niż w pierwowzorze, czyli w po dwa lotki. Dlatego, że CSS ma lotki szczelinowe wychylane różnicowo. Napęd ze sterownicy jest przekazywany na lotki dolne, które połączone są z lotkami górnymi poprzez cięgna, a oprócz tego górne lotki są też ze sobą sprzężone. Między płatami są rozpórki wykonane z duralu, co jest jednym z polskich udoskonaleń. Radziecki Po-2 miał rozpórki drewniane. W środku jednej z rozpórek poprowadzono przewody do rurki Pitota, której umiejscowienie również poprawiono względem pierwowzoru. Na skrzydle znajdziemy chodnik i stopnie do wsiadania. Nigdzie indziej oczywiście nie wolno stawać, płaty pokryte są płótnem. Czerwone elementy na krawędzi natarcia są po coś, ale pewności nie mam po co, dlatego że spotkałem się zarówno z opinią, że są to punkty niwelacyjne, jak i z opinią, że są to podpórki do stawiania na ziemi zdemontowanych skrzydeł, ale niewykluczone, że rola tych czerwonych znaczników jest podwójna. Na końcach skrzydeł znajdziemy uchwyty do prowadzenia samolotu podczas kołowania, co wedle instrukcji nie było takie łatwe, bo wymagało opanowania odpowiednich gestów do porozumiewania się z pilotem. Na dolnej powierzchni znajdziemy kabłonki chroniące skrzydła przy mocnym przechyleniu samolotu, zwłaszcza podczas nieudanego lądowania, a także punkt kotwiczenia i reflektor. Kadłub CSS-a to kratownica drewniana wykrzyżowana drutem stalowym. Część górna i przednia, czyli liczona razem z kabiną, pokryta jest sklejką, a reszta płótnem. Obok kabiny znajdziemy dyszę Venturiego do napędu przyrządów. Grzbiet tylnej części jest otwierany, tak wygląda górny element po zdjęciu. Linki napędu sterów poprowadzono na zewnątrz, co ułatwia ich inspekcję i wymianę, a i tak CSS ma z tyłu wzierniki kontrolne dołożone względem po dwa. W czasach, gdy z CSS-ów regularnie skakano, elementy napędu sterów miały takie oto osłony. W przedniej części kadłuba jest wlew paliwa z wejściem paliwomierza, a samolot zabierał 126 litrów paliwa, przy czym jeżeli holował naraz dwa szybowce, ograniczono zapas paliwa o 6 litrów i trzeba było zatankować maksymalnie 120. Pusty CSS w standardowej wersji ważył 775 kg. Przednią część kadłuba możemy otworzyć z obu stron. Znajdziemy tam zbiornik oleju, którego wchodziło 16 litrów, z zaworem pozwalającym zamknąć dopływ oleju do silnika, oczywiście nie podczas pracy silnika, tylko w celu konserwacji i obsługi naziemnej. Przed zbiornikiem jest pompa paliwa, a na ściance grodziowej nadajnik obrotomierza. Po dwa miał obrotomierz napędzany mechanicznie linką, a tutaj mamy taką prądniczkę, która dawała sygnał do przyrządu. Na dole jest odstojnik paliwowy i zawór paliwa regulowany z kabiny. Natomiast na górze termopary do wskaźników w izolacji bawełnianej. Termopary to są elementy przenoszące sygnał dotyczący temperatury z jednego miejsca w drugi, działające na zasadzie takiej, że sprzężone ze sobą elementy wykonane z różnego rodzaju metali w inny sposób odkształcają się po narażeniu na tę samą temperaturę i między tym jest generowany impuls elektryczny. Z tego miejsca mamy też dostęp do dwóch iskrowników BSM-5. W kabinie znajdziemy drążki, które można spotkać w dwóch kształtach i tak tutaj z przodu mamy drążek z takim pierścieniem do trzymania go, a z tyłu drążek tradycyjny. Sterownica nożna to w obu kabinach tradycyjny orczyk.
Pilot siedział na fotelu ze stalowych rurek, przypięty dość archaicznymi pasami, ale co może zaskakiwać i co mnie zaskoczyło, kabina tego samolotu jest naprawdę bardzo komfortowa i w moim odczuciu, no nie mam jakiegoś niebywałego doświadczenia, ale to jest naprawdę jeden z najwygodniejszych samolotów, z jakimi miałem do czynienia. Zestaw wskaźników zdradza, że główną kabiną tego samolotu jest kabina przednia, gdzie wyposażenie jest bogatsze. Z ciekawszych rzeczy znajdziemy tu iskrownik rozruchowy, dlatego że klasyczny silnik M11D nie miał butli do rozruchu. Nie było też prądnicy, zatem na przykład prąd do radia jest tylko z akumulatorów. Znajdziemy tu przełączniki pozwalające wybrać, z której kabiny sterować będzie się iskrownikami, a także w której ma działać obrotomierz. To powoduje takie trochę głupie uczucie, dlatego że jak się leci w tylnej kabinie, a główną jest przednia, no to w tylnej kabinie iskrowniki są wyłączone, mimo że silnik pracuje. Znaczy w sensie one są włączone, tylko właśnie mimo tego, że ich przełącznik jest przestawiony na zero. No taka zabawa. Po bokach tablicy przyrządów znajdziemy dwa żółte przyciski. Jeden z nich to jest pompka zastrzykowa i tutaj nie ma niczego zaskakującego. Natomiast drugi to jest pompka paliwowskazu. I ta pompka paliwowskazu pozwala nam ocenić, czy może w tym przypadku lepiej by było powiedzieć oszacować, ile jest paliwa w zbiorniku. Dlatego, że działa to w ten sposób, że trzeba ją uruchomić. Ona wtedy powoduje, że wskazówka paliwomierza przejdzie nam od zera do maksimum i zacznie spadać. I w pewnym momencie, na chwilę, ta wskazówka się ustabilizuje na pewnej wartości i ta wartość odpowiada poziomowi paliwa w zbiorniku. Także to trochę tak, jak się mierzy człowiekowi ciśnienie krwi wygląda. Natomiast no, wydaje mi się to dość mało precyzyjnym przyrządem, ale dość ciekawym technicznie. Każdy samolot ma na burcie dźwignie oznaczone odpowiednimi kolorami i tak tutaj mamy czerwoną gałkę, jest to wyczep liny holowniczej dla szybowca. Żółta gałka odpowiada za sterowanie przepustnicą. Często używany podgrzew gaźnika oznaczoną gałką czarną. Skład mieszanki dobieramy przesuwając gałkę niebieską. Natomiast zielona gałka jest to trymer steru wysokości. Natomiast na dole jest jeszcze jeden żółty przełącznik i to jest właśnie kran paliwa. A tak wygląda opis wyposażenia kabiny w oryginalnej instrukcji tego samolotu, która jest publikacją tak pięknie wydaną i tak bogato ilustrowaną, że nawet jeżeli ktoś się nie interesuje lotnictwem, to po prostu ogląda się to jak jakąś bajeczkę i nie ma wątpliwości, która procedura i jak ma wyglądać. Usterzenie samolotu ma klasyczny układ, jest podparte zastrzałami. Ster wysokości wyposażono w trymery, których radziecki PO-2 nie miał i które wedle dokumentacji nazywają się trimmery. Linki poprowadzone na zewnątrz mają taką oto prowadnicę na powierzchni statecznika, dzięki której się o nią nie ocierają. A statecznik pionowy ma ster kierunku z kompensacją rogową, połączony z płozą. Jest tutaj też światło pozycyjne i zaczep do holowania szybowców albo reklam. Warto wspomnieć, że skrzydła i usterzenie powstawały m.in. w Łodzi w dawnych zakładach LWD. Podwozie samolotu jest bardzo tradycyjne. Koła mają wspólną oś i nie mają hamulców. Opony mają rozmiar 700 na 150. Widzimy po znaczniku, że ułożenie opony względem felgi jest prawidłowe i widzimy też pokrywkę wentyla. Amortyzację podwoziu zapewniają sznury gumowe. Wedle instrukcji skok zawieszenia to 130 mm, a ugięcie statyczne 80. Na zimę były wersje z nartami. Do transportu po ziemi pod płozę ogonową CSS-a podstawia się taki wózek i to jest dopiero zabytek nieba, dlatego że koła tego wózka to są koła drugowojennego Junkersa. Producent i rozmiar opony jest taki sam jak na kole ogonowym od Sztukasa. Co nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, jak bogata jest historia wykorzystywania krośnieńskiego lotniska m.in. przez Luftwaffe. Silnik samolotu to M11D konstrukcji szwiecowa. Ma układ gwiazdowy, 5 cylindrów, gaźnik pływakowy i wymiennik ciepła na kolektorze wydechowym, który był dosyć ważny, dlatego że podobno ten silnik lubił podgrzewanie gaźnika nie tylko w zimne dni. I mimo, że był tak podatny na przechłodzenie, to nigdy w CSS-ie nie był obudowany tak jak na przykład w Junakach albo Jaku-18, gdzie stosowano te same silniki. Na CSS-ach miewał on jedynie osłony przodu cylindrów na zimę. Układ rozrządu tych silników oparty jest na kołach zębatych i wygląda tak. Silnik ma 8,6 litra pojemności skokowej i deklarowaną moc 125 koni mechanicznych, ale mierzone w Polsce egzemplarze osiągały więcej, od 132 do 138 koni. Silniki produkowała
wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Rzeszowie, a później zakłady Fasil we Wrocławiu na Psimpolu i WSK Kalisz. Łącznie w Polsce powstało ich 1500 sztuk. Silnik pracował ze śmigłem typu WD-14 o stałym skoku. Wykonane ono jest z drewna oklejonego płótnem i polakierowane. Śmigło ma 2,35 m średnicy i widzimy tutaj, że zgodnie z zasadami każda mocująca je śruba jest należycie zabezpieczona. Testowano też mocniejszą jednostkę, silnik M11FR, który był wyposażony w sprężarkę i miał moc 160 koni mechanicznych, ale okazało się, że zwiększenie mocy poprawiło osiągi samolotu w taki sposób, że pułap wzrósł o 300 metrów, a prędkość maksymalna o 20 km na godzinę i okazało się to niewarte dokonywania tych przeróbek, tym bardziej, że próbowano tego w roku 1962, no to był czas, kiedy ten kukuruźnik już naprawdę odstawał od czasów, jakie wtedy były. Na serio, no wtedy w całości metalowe samoloty to były zabawkami na placach zabaw. Mimo tego 65 sztuk samolotu z silnikiem FR sprzedano do NRD, czy w zasadzie wymieniono się za samoloty Jak-18, zatem nie brzmi to jak zły interes. Dla Polski. Tutaj pomijając te nieznacznie poprawione osiągi, to największą zaletą silnika FR był rozruch pneumatyczny. Samolot miał rozrusznik i miał dwie butle za tylną kabiną. Także nie trzeba już było się tak bardzo szarpać ze śmigłem. Natomiast standardowy rozruch silnika wyglądał tak. Widzimy, że zgodnie z instrukcją przy próbie silnika obecne są gaśnice, a pod kołami umieszczono kliny. Szczególnie dziękuję w tym momencie patronom, dzięki którym kanał Zabytki Nieba istnieje. W tym miesiącu, i to nie wiedząc, czy w ogóle jakikolwiek odcinek powstanie, największymi kwotami wsparli mnie Jakub Kulecki, Maksym Grabarczyk, Daniel Gerlach, Erka Milce, Maciej Domański, Jakub Jamrus i TM. Samolot, który oglądamy w tym odcinku, stacjonuje na lotnisku w Krośnie. Jest to egzemplarz o znakach Sierra Papa Alfa Papa Delta, numer seryjny 420-85. Został zbudowany na Okęciu w 1954 roku, skąd trafił do służby wojskowej. W wojsku latał do roku 1960, a następnie jako cywilny latał w Krośnie, przez chwilę w Szczecinie, by finalnie już trafić do Krosna i żeby nie było wątpliwości, jak podaje dokumentacja, do Krosna nad Wisłokiem. Przeszedł on w swojej historii dwa remonty w roku 1983 i 2010 i oprócz Zabytków Nieba wystąpił w filmie Zaproszenie, gdzie ucharakteryzowany na barwy Armii Czerwonej robił za swój pierwowzór, czyli drugowojennego Po 2. Ale remonty i filmy to nie koniec kariery tego samolotu. Jeżeli chcecie odbyć nim lot zapoznawczy, wylaszować go albo wyjść z tylnej kabiny na skrzydło i skoczyć z niego ze spadochronem, zapraszam do Aeroklubu Podkarpackiego Szkoły Lotniczej w Krośnie. Kończąc, chcę bardzo serdecznie podziękować za udostępnienie mi samolotu i za zorganizowanie niesamowitego dnia w Krośnie, gdzie oprócz tego, że powstał ten odcinek, mogłem również zapoznać się z różnymi historycznymi i lotniczymi epizodami związanymi z tym miejscem, o których jeśli kiedyś jeszcze uda się nagrać film, no to będzie to naprawdę ciekawy odcinek. Dziękuję zarządowi Aeroklubu Podkarpackiego. Gościli mnie Robert Czekaj i Maciej Niemiec, pomysłodawca odcinka. Samolot pilotował Dariusz Bardo. Silnik zapalał Witold Zajdel, a szczegóły konstrukcji przedstawił mi mechanik Paweł Łokaj. Dziękuję także Krośnieńskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa. W Izbie Pamięci mogłem przejrzeć ciekawe archiwalia, w tym wspomnianą oryginalną instrukcję i historyczną dokumentację oglądanego CSS-a, a bardzo dużym wyróżnieniem była dla mnie też okazja do wpisania się do księgi pamiątkowej Aeroklubu. To, że tacy ludzie odzywają się do mnie i to na dodatek sami z siebie, jest dla mnie ogromną motywacją do tego, żeby wrócić do nagrywania filmów na kanał Zabytki Nieba. Mam już pomysł na kilka odcinków, mam już nagrany materiał do kilku odcinków i mam też pomysł na całkiem osobną serię, która również pojawi się w ramach filmów na tym kanale. Także wracamy do nagrywania i do zobaczenia.